Przed nami droga hen daleko po horyzont i tylko syberyjskie po prostu pola i lasy. No powiem szczerze, że pierwszy raz poczułem, że jestem daleko od Polski. Mamo, co ja zrobiłem? Pierwszego stopa złapaliśmy tak szybko, że nie zdążyłem nic nakręcić. Jesteśmy 60 km od Irkucka. Pełno tu pasących się krów. Przechodzą przez jezdnię. Nic sobie nie robią zawiących samochodów. Samochody z nich też nie. Sobie zwalniają, mijają. Pełna symbioza. Nie wiem, czy to widać teraz. Tam jest takie wielkie pastwisko. Do miejsca docelowego zostało nam 200 km. Zobaczymy, w jakim czasie uda nam się pokonać tą trasę. Czy złapiemy następnego stopa, czy będziemy musieli rozbijać się wśród krów na polu z namiotem. Nie wiadomo. Кто там едет? Кто там едет? Кто там едет? Посмотри, на хромой-то на кобыле, это наши сковари. Сковари, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковаря потешного, чтобы брюка не болела у меня, у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякий сопленосый перед нами. Udało się. Jesteśmy na wyspie Olchon, w mieście Huzir. Miasteczko zamieszkane przez około 2000 osób, całkowicie nastawione na turystykę. Wygląda trochę jak z Dzikiego Zachodu. Ciekawe, czy jutro o 12 będzie jakiś pojedynek rewolwerzystów. Znajdujemy się właśnie w skansenie wsi rosyjskiej, gdzie ja i Dominika otrzymaliśmy jeden pokój. Na bookingu. Bardzo ładnie wygląda. Stylowo. Nic nie ma w środku. Łazienka i kibelek są na zewnątrz, tak samo kuchnia. Wychodząc z pokoju wychodzi się na normalne podwórko wiejskie. Tutaj jakieś dzieci się bawią. Tu ludzie sobie żyją. W tle góry. Tu wisi ścierka. Do toalety się idzie tędy. Do kuchni zresztą też. Jak widzicie, wszystko jest na wyposażeniu. I tutaj są toalety. Nie wiem, po co jest ten włącznik. Jak to się zakrywa? O panie. Widzieliście to? Widzieliście to? Tutaj jest takie zakrywajka do zakrywania drzwi. Nieźle. I tędy do toalety. Uwaga, bo podłoga to lawa. Teraz tak. Tu jest toaleta. A to jest łazienka. Uła, moi drodzy. Wspaniale. Jest brodzik. Woda spływa. Stołki są. Wszystko jest, co trzeba do umycia się. Tu jakieś włączniki, nie wiadomo po co. I tutaj zakryta toaleta. Zaraz zobaczymy, co tu jest ciekawego. Dziura w ziemi. Bardzo zdrowo. Tylko po co za druga? Dobra, fajnie, fajnie. Śmierdzi trochę. I takie to właśnie życie nas czeka tutaj. Przez 2 noce. No powiem krótko. Jak dla mnie, bomba. On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out its one-note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing there to do. And you don't feel much like riding, you
just wish the trip was through. Pierwsze nasze obozowisko na wyspie Olchon nad Bajkałem. Wspaniały widok rozciągający się z wejścia namiotu, czyli drzewa. Jesteśmy z Polski, dlatego za namiotem mamy parawan. A tam pójdziemy na kolację. W dzisiejszym odcinku Bartek i Dominka przechodzą 20 km z buta z ciężkimi plecakami po górach. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Rozkwitały pąki białych róż. Przez twe oczy zielone, zielone oszalałem. Dokąd płyniesz, bracie? Dokąd gnasz? Po co tak zabijać się? Stań, unieś głowę, słuchaj się w słowa. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał No gaj. weź już przestań śpiewać. Okolice Bajkału zamieszkuje nacja nazywana Burjaci. Jest to największa mniejszość narodowa w Rosji. Są to ludzie mongolskiego pochodzenia. Jest ich tutaj 440 000 i tworzą odrębną całkowicie kulturę. Ich język, co prawda, burjacki jest na wymarciu, ale są miejsca, gdzie ich kultura i tradycja jest praktykowana i zachowywana. W każdym razie Burjaci wyznają albo lamaizm, albo szamanizm. Część tam, głównie szamanizm, ale część prawosławia, ale bardzo mała część. Te wszystkie słupki, totemy obwieszone kolorowymi wstążkami, które tutaj spotykaliśmy, to są właśnie przejawy szamanizmu. To są święte miejsca dla nich. I jeszcze jedna rzecz, jaką dowiedzieliśmy się od naszej gospodyni, która właśnie też była Burjatką, jej rodzina jest Burjatami, no, że Burjaci nie lubią, kiedy im się robi zdjęcia bez ich pozwolenia. Dlatego, że cenią sobie swoją prywatność, zazwyczaj fotografują się tylko z rodziną, no i nie chcą być obiektem jakby badań, sławy, jakiegoś takiego zainteresowania. Nie chcą, żeby o nich pisano w gazetach i robiono o nich reportaże. Dlatego właśnie z tego, co rozmawialiśmy z tą gospodynią, mówiła, że nie lubią i że dla nich to jest bardzo prywatna sprawa, takie zdjęcie wspólne. Dlatego nie mamy za dużo materiału z nimi, a właściwie wcale, żeby uszanować tą kulturę. Tam w oddali majaczy kolejny transport Chińczyków dowożonych tutaj małymi grupami po 1 000 000 na zwiedzanie wyspy Olchon. Jeżdżą sobie od punktu do punktu takimi łazami, jak tutaj zaraz będzie jechał, i tak sobie zwiedzają. Przy czym strasznie krzyczą, robią dużo zdjęć i dużo zamieszania robią. O właśnie, taki samochód. Chamstwo w biały dzień. Na naszą prywatną plażę przyszły sobie krowy. Nie zarezerwowały miejsca, nie wykupiły biletu. Nie są też takimi podróżnikami, którzy mogą nocować gdzie chcą. Oho, jedna będzie mnie atakować właśnie. Żeby nie zjadły nas krowy, zbudowałem ostroku, bo dbam o nasze bezpieczeństwo. Mimo że ten obrazek przypomina idyllę, to zapewniam was, że te krwiożercze stworzenia zabijają rocznie więcej ludzi niż aligatory. I tak przedstawia się nasze obozowisko kolejnego dnia. Jest namiot, jest ognisko, jest Bajkał, jest ostroku i są krowy. Poszła stąd. Tym razem krwiożercze bestie nam odpuściły. Górą człowiek. Po pokonaniu krowiego gangu można w spokoju napić się herbaty. Umocnieni wczorajszym zwycięstwem nad gangiem krów,
Z podniesionym morale kontynuujemy naszą podróż na południe, powracając do wioski Huzir. Już teraz nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Here I am on the road again. Here I am on the stage. Here I go playing the star again. Here I go, turn the page. I tak kończy się nasza wyprawa na wyspę Olchon. Wczoraj po dotarciu na miejsce przywitała nas rosyjska gościnność i zostaliśmy zaproszeni na herbatę i samogonkę, przez co odrobinę zapomniałem o nagrywaniu, więc niestety nie ma z tego materiału. Jedyne co nam pozostało to 2 kiepskiej jakości zdjęcia. W każdym razie było fajnie, Rosjanie zaprzyjaźnili się z nami i podrzucili nas do Huzira. Z Huzira wzięliśmy stopa, zatrzymała się pusta marszrutka i nas podrzuciła do promu i właśnie siedzimy za promem w naszym ostatnim obozie tutaj. A jutro jedziemy przez Irkuck do Arszan. Będziemy chodzić po górach, które nazywają się Sayan. Jeżeli ktoś oglądał takie japońskie anime Dragon Ball, to wie, że Sayanie to byli super wojownicy. I właśnie tam jeden z bohaterów ćwiczył i trenował, stąd wzięła się nazwa tych gór. Tak przynajmniej sądzę. Bo skąd inąd by się wzięła, prawda? I taki mamy plan na jutro. A dzisiaj kolacja i... Kolacja i spanie w namiocie i jutro wyruszamy. Jeżeli chcielibyście przyjechać na wyspę Olchon, to kilka rad ma dla Was Dominika. Nie bierzcie wycieczki z marszrutką. Beznadzieja. Trzeba oglądać wszystkie najładniejsze miejsca w tłumie Chińczyków piszczących i robiących sobie wszędzie zdjęcia. Lepiej mieć 3-4 dni, pojechać na sam czubek, na północ, a potem pieszo wrócić do Huzir, tak jak my to zrobiliśmy i praktycznie nie spotykaliśmy żadnych ludzi na swojej trasie. Dopiero w ostatnim obozie, już bliżej wioski, było kilka namiotów, z tego właśnie z jednego z nich zaprosili nas do siebie do obozu. I bardzo fajnie się złożyło, bo 2 dni byliśmy sami, 3 sobie pobiesiadowaliśmy z Rosjanami, którzy ugościli nas nie tylko samogonką, ale też poczęstunkiem, ugotowali nam zupę i w sumie bardzo miło. Sałatkę rybną nam zrobili i bardzo miło wspominamy to. Także wyspa Olchon na duży plus, prawda? Tak. I myślimy, że jeszcze kiedyś tu wrócimy. Here I am on the road again. Here I am on the stage. Here I go playing star. A oto kolejny z naszych niepowtarzalnych hosteli. Hostel to dużo powiedziane, to taki guest house, właściwie chatka. Piec działa, możemy sobie nagrzać, w razie czego rozpalić tutaj. O, jest nawet drzewo i rozpałka. Все хорошо. Tutaj elektryczki, elektryczny czajnik, elektryczna patelnia. Stół. Wszystkie tutaj stakany, znaczy kubki po rosyjsku. I cała zastawa, czyli jakoś tam, bo pani powiedziała, ja nie zapamiętałem. Telewizor płaski z DVD chyba, czy tam z dekoderem jakimś. Można sobie pooglądać. 3 łóżka. Nie wiem dlaczego. Za 800. Może ktoś z nami będzie spał dzisiaj. Nie ma prysznica, dlatego za 800. No ale nie ma prysznica, więc... Tak prezentuje się nasz pokój z kominkiem. Jest kuchnia. Jest kominek. Upiec upieczesz. Ale gdzie spać? Dzisiaj znajdujemy się w wiosce Arszan. Jest to burjacka wioska w górach. To jest ten sam Arszan, o którym cesarz Otton III mówił niewiele, a właściwie nic, bo nic o niej nie wiedział.
Dziś wchodzimy na Pik Любви, czyli szczyt miłości. Coś takiego, prawda? Legenda głosi, że jeśli dwoje kochanków wejdzie na ten szczyt, to albo będą kochać się po wsie czasy, albo zaraz się rozstaną. Mam nadzieję, że nie zdarzy się to drugie, bo wszystkie moje rzeczy są u Dominiki, więc trochę bym stracił. W każdym razie droga jest bardzo niebezpieczna. Różnica wysokości względna jest większa niż na rysach. My mamy ciężkie plecaki i mamy nadzieję się nie zabić podczas drogi, która zresztą jest nieoznakowana. Pokonaliśmy już jakieś 100 metrów. Droga jest bardzo niebezpieczna, nieoznakowana, a niebezpieczeństwo zwiększa również fakt, że w każdej chwili może wyskoczyć na nas z zaułka śnieżny bars, czyli grasujący tutaj drapieżnik. Stoimy na rozwidleniu. Jedna droga prowadzi na szczyt, druga droga prowadzi do legowiska śnieżnego barsa. Nie wiemy, którą wybrać. Mamy 50% szans, dlatego zdecydowaliśmy się na rzut monetą. W prawo. Trzeba być bardzo głośno, żeby z daleka usłyszał nas śnieżny bars. Dominika, zaśpiewaj coś. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, albo nie. Bogu rodzica, dziewica. Pewnie myślicie, że to szczyt. Niestety, szczyt jest tam. My jesteśmy tylko w punkcie widokowym. A tyle drogi jeszcze przed nami. Tyle właśnie zostaje z człowieka, gdy zaatakuje go śnieżny bars. Jest bardzo ciężko. Droga nadal prowadzi pod górę. Co w sumie nie jest zaskakujące, zważywszy na fakt, że wchodzimy na sam szczyt. A mądrego to przyjemnie posłuchać. Dopiero 75% trasy za nami. Został ostatni kawałek. Wydaje się blisko. Jak jest? To chyba najcięższe podejście mojego życia. Dawaj. Nie wiem, jak zajdę z tym plecakiem. Ostatnia prosta. Szczyt jest bardzo blisko. Nawet zostawiliśmy plecaki tutaj nieopodal przywiązane do drzewa. I idziemy. Ale nie wiem, czy nas ta góra nie pokona. Strasznie strome podejście. Nie ma łańcuchów. Po prostu nie wiem, czy się uda. Wczorajszy dzień oficjalnie uznajemy za najtrudniejszy w naszej dotychczasowej podróży. Jeszcze na szczyt udało się wejść, ale potem okazało się, że trzeba zejść, czego ja na przykład nie wziąłem pod uwagę. Sił starczyło do połowy, tam mniej więcej odpadły nam stopy. Potem na samych kikutach w sumie już na dół i do namiotu to w sumie wczołgaliśmy się już i padliśmy ze zmęczenia. Doszliśmy do wodospadów, zobaczyliśmy górę, na którą trzeba wejść i stwierdziliśmy, że nie mamy na to siły po wczorajszym. Dlatego idziemy na piwo i po drodze odwiedzamy miejscowe stragany. Ja kupiłem sobie na pamiątkę skarpety z wełny jaka, a Dominika 2 stakany, czyli 2 kubki orzeszków cedrowych. I tak minął nam dzień, chodziliśmy, piliśmy piwo, oglądaliśmy stragany.
Próbowaliśmy burjackiej kuchni, pojedliśmy sławne burjackie pozy, czyli takie pierożki jakby nadziewane mięsem, zawijane do góry, ale no nie będziemy tu słodzić, nie zakochaliśmy się w burjackiej kuchni. Takie te pozy to takie średniej jakości pierogi z mięsem. Jedliśmy też jakąś zupę, która była mdła i bez smaku, więc Śmierdziała jakimś zwierzem. śmierdziała jakiem. Ale i tu będzie smaczek tego odcinka, bo oto u miejscowego dealera na straganie kupiliśmy najlepszy burjacki narkotyk, czyli żywicę z drzewa cedrowego. Niezwykle zdrowa, zapobiega i leczy próchnicę, dobra na zęby, na żołądek, na trawienie. Co się z nią robi? Nie wciera się, nie pali się, nie gotuje, ale się żuje. Żuje się tą żywicę po kawałku i jej szlachetne soki wzmacniają wasz organizm. Dobra. I co? Czujesz coś? Może za mało wzięliśmy? Dawaj jeszcze po jednym. Poruszając się wokół Arashan, można spotkać wiele przejawów szamanizmu. W religii tej czczone są siły przyrody, a najwyższym bóstwem jest wielkie błękitne niebo. Święte miejsca natomiast oznaczane są przez takie kolorowe wstążki i ołtarzyki zbudowane z kamieni. Burjaci tutaj układają takie ołtarzyki małe, większość takich małych, a jeśli ktoś ma fantazję i trochę więcej siły, to nawet takie wielkie potrafi dowalić. W szamanizmie łącznikiem między światem duchów a światem ludzi jest właśnie szaman, którym nie może zostać byle kto, bo jest to osoba wybrana przez siły wyższe, przez bogów, przez duchy. I jeśli odrzuca on swoje dziedzictwo i przeznaczenie, zaczyna trawić go choroba szamańska, którą uleczyć może tylko inny szaman. Dominika, daj mi jeszcze działkę, co? Mało. Już Za dużo ostatnią, już. ostatnią obiecuję, jedną daj. No daj. Niam, 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 niam. Przepyszna żywica. A jaka zdrowa. Po żywicy przyszedł czas na kwasa. Na zdrowie. Dobry kwas? Dobry, Kopie? kopię. Dobra. To tyle z burjackich narkotyków. I tak oto zawitaliśmy do Ulan-Ude. Jest to mieścina na południe, południowy wschód od Bajkału. 400 000 mieszkańców, czyli niewiele, ale jest to trzecie co do wielkości miasto na Syberii. Najbardziej reprezentatywna ulica miasta to naturalnie ulica Lenina. Znajduje się na niej również jego pomnik. Jednak twórcom nie wystarczyło chyba materiałów na resztę, więc zrobili tylko głowę. Ale jaką? Jest to największa na świecie głowa Lenina. Właśnie tu, w Ulan-Ude. Nie wiem jak was, ale mnie nazwa miasta trochę zmyliła. Ulan-Ude, a nie mieszkają tu żadni Ułanie, bo jest to stolica Burjacji, więc mieszkają tutaj tylko Burjaci. No i trochę Rosjan. Do Ulan-Ude dojechaliśmy autostopem. Był to nasz najlepszy autostop dotychczas. Super samochód z klimatyzacją. To się tutaj naprawdę rzadko zdarza. Dali nam jedzenie, burjackie pozy i naleśniki. Kupili nam snickersy, kupili nam kawę. Zawieźli 300 km, znaleźli pokój dużo taniej niż sami moglibyśmy sobie zarezerwować, tylko dla siebie z prywatną łazienką. No i to chyba tyle. A my w zamian ofiarowaliśmy im polską wódkę.
Jesteśmy właśnie w Iwołgińsku, oddalonym od Ulan-Ude o 30 km, gdzie znajduje się największe centrum buddyzmu w Rosji. Dacan Iwołgiński. Po Dacanie chodzimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Mimo tego, że nie jesteśmy buddystami, chodzenie w przeciwnym kierunku jest bardzo źle widziane i może nam przynieść pecha. Na terenie Dacanu znajduje się kilka buddyjskich świątyń. Bezwzględnie nie można w nich kręcić filmów ani robić zdjęć, więc niestety nie pokażemy Wam, jak wyglądają w środku. I cóż jest takiego dziwnego w tym Dacanie, w tej świątyni? Otóż w 1927 roku przewodniczący tutejszych buddystów, Lama Itigiełów, powiedział swoim uczniom: słuchajcie, niedługo umrę, jak to się stanie, to pochowajcie mnie tak jak siedzę, w pozycji lotosu i za 30 lat odkopcie moje ciało. Usiadł, zaczął medytować i podczas medytacji umarł. Uczniowie wykonali jego polecenie, zakopali go, pochowali w sarkofagu i po 30 latach odkopali ciało. Okazało się, że nie wykazuje ono żadnych oznak rozkładu. Mnisi przestraszeni, że taki cud może spowodować represję władz sowieckich, zakopali ciało Itigiełowa i odkopali je ponownie po kolejnych 30 latach i po kolejnych. Ostatni raz w 2002 roku. Od tamtego czasu ciało tego lamy spoczywa w tej świątyni i można je oglądać. Burjaci twierdzą, że ciało praktycznie żyje, znajduje się w głębokim transie. Itigiełowi rosną paznokcie, rosną włosy, a gdy jest ciepło, pojawia się na jego czole pot. Do świątyni można wejść i zobaczyć ciało Itigiełowa. Nie można natomiast robić zdjęć. Ale na własne oczy widzieliśmy, że siedzi człowiek w pozycji lotosu, ma zamknięte oczy i wygląda prawie jak żywy. Sprawia zdecydowanie bardziej realne wrażenie niż mumia Lenina w Moskwie. Dzisiaj odwiedzamy, a raczej odwiedzam, bo Bartek leni się w pokoju hotelowym, kolejny dacan buddyjski w Rosji, już w samym Ulan-Ude, położony na wzgórzu. Bardzo ładny widok na miasto się stąd rozpościera. Niestety w internecie nie ma za wiele informacji na jego temat, więc za dużo Wam nie opowiem. Poza tym Bartek i tak jest w tym lepszy, a ja się wstydzę kamery, więc może lepiej niech tak zostanie. O! Wielka poza. To słynne burjackie pierogi. Mają nawet swój posąg. Ciekawe, czemu położona jest na kwiatku. Powiewające kolorowe chorągiewki na wietrze, na których wypisane są modlitwy. Kiedy porusza je wiatr, to modlitwy wraz z wiatrem unoszą się do góry. Jak w każdej buddyjskiej świątyni, również tu nie zabrakło młynków modlitewnych. Są to, jak widać, takie walce, na których wypisywane są mantry. Zgodnie z wierzeniami buddyjskimi, przekręcanie tych młynków daje taki sam efekt, jak recytowanie mantr na głos. Z tym, że młynki można obracać szybciej niż recytować, więc modlitwy szybciej się po prostu odmawiają. A oto buddyjska stupa. Jest to najprostszy przykład budowli sakralnej w buddyzmie, która symbolizuje oświecony stan Buddy. Zrobię jeszcze rundkę dookoła wzgórza i trzeba wracać, bo wieczorem wyjeżdżamy do Mongolii.